Cześć, witam Was w tym dość obszernym materiale, w którym przejdziemy sobie przez wszystkie warstwy wtajemniczenia w sekrety serii Final Fantasy. Nie chciałam tutaj skupiać się wyłącznie na grach, dlatego oprócz tytułów przygotowałam dla Was listę ciekawostek, faktów i fanowskich teorii, które uporządkuję według popularności i rozpoznawalności. Ten iceberg mogłabym równie dobrze nazwać takim mainstreamowym lejkiem, który stopniowo się zwężając będzie odsiewał tę bardziej powszechną wiedzę. Chociaż unikam tutaj prezentowania fabuł, materiał może zawierać kilka spoilerów. Warstwa pierwsza – wierzchołek góry lodowej. Na samym początku nie może znaleźć się nic innego jak Final Fantasy VII w wersji oryginalnej z PlayStation 1. Jeśli ktoś w ogóle kojarzy tę serię, to jest praktycznie 100% szans, że przynajmniej słyszał o tej najpopularniejszej części. A istnieje też duże prawdopodobieństwo, że była to pierwsza gra z serii, w którą grał, lub jedna z pierwszych z gatunku JRPG, w którą grał w życiu. Ukazała się akurat w takim momencie, który pomógł jej przebić się do mainstreamu. Dodatkowo była przełomowa ze względu na przeskok graficzny w porównaniu z poprzednią częścią, ale także ze względu na fabułę, która przeniosła nas do dystopijnego świata w odrobinę nowocześniejszym wydaniu niż wcześniejsze odsłony. W tym momencie możemy płynnie przejść sobie do Final Fantasy VII Remake, który nie tylko stworzył dobrą okazję dla nowych graczy, aby zapoznać się z tą częścią, ale również stał się prawdziwą ucztą dla fanów starej siódemki. Zarówno część, która ukazała się w 2020 roku, jak i najnowsza z 2024 były znakomicie rozreklamowane i nawet casualowi gracze z pewnością słyszeli o tej premierze. Odświeżona odsłona najpopularniejszego finala była wielkim wydarzeniem w całym świecie gamingowym i najlepiej pokazuje to potężny hype wokół tego tytułu, ale także ilość gadżetów i nowego merchu, która została zapowiedziana w związku z premierą. I tu z całą pewnością mogę powiedzieć, że żadna inna część nie ma tego aż tyle. Bez względu na to, czy uważacie siódemkę za przeciętną grę, czy jest to gra waszego dzieciństwa, czy w ogóle nie mieliście z nią do czynienia, na pewno przyznacie, że postać blondyna z absurdalnie olbrzymim mieczem jest jedną z ikon nie tylko uniwersum Final Fantasy, nie tylko gatunku JRPG, ale świata gier w ogóle, praktycznie na równi z Sonicem czy Larą Croft. Jak już jesteśmy przy przełomowych częściach, to myślę, że w tej warstwie iceberga należy wspomnieć o Final Fantasy X. Baśniowa opowieść w pełnym 3D, dodatkowo pierwsza, w której bohaterowie zyskali własne głosy. Jedna z lepiej sprzedających się gier na PlayStation 2. Przez unikalny system walki jest to tytuł, który polecam każdemu, zwłaszcza tym, którzy wcześniej nie mieli kontaktu z serią. Więcej o tym tutaj, pod linkiem. Dodatkowym atutem jest jej dostępność, a fakt, że ukazała się na wielu platformach również przyczynił się do jej szerokiej popularności. Nawet osoby, które grały w dziesiątkę bardzo dawno temu, kojarzą pewne charakterystyczne elementy. Kiedy próbują opisać, co pamiętają, słyszą na przykład: była tam taka gra z piłką w wodzie, albo jakaś groźna postać w czerwonym płaszczu. Kolejnym elementem, który musiał się znaleźć w warstwie wierzchołka góry lodowej, jest Final Fantasy XIV Online. Jest to druga gra MMORPG z naszej ulubionej serii, jednak wcześniejsza odsłona nie przyszła do mainstreamu ze względu na o wiele mniejszą popularność grania po sieci w momencie jej ukazania się. To naprawdę pod wieloma względami świetnie przygotowany tytuł, a doświadczenie gry online jest na tak wysokim poziomie, że sporo osób, które nigdy nie grały w żadną inną część Final Fantasy, kojarzą właśnie tę grę. Co wyjątkowego jest w Final Fantasy XIV? Poza fabułą i walkami z wymagającymi bossami jest to przede wszystkim społeczność, która integruje się nie tylko w rozgrywce, ale również w innych aktywnościach, które umożliwia otwarty, interaktywny świat, np. pochody i manifestacje z udziałem postaci stworzonych przez graczy. Dla wielu fanów właśnie XIV była punktem wyjścia do zainteresowania się singlowymi tytułami serii. Final Fantasy XVI, jako najnowszą na tę chwilę numerowaną odsłonę serii, również zaliczyłabym do tych bardziej rozpoznawalnych. To fakt, że nie spełniła oczekiwań producentów, jeśli chodzi o wyniki sprzedażowe, ale kampania marketingowa nie należała do tych najskromniejszych. Dlatego nawet jeśli ktoś nie miał jeszcze okazji zapoznać się z tytułem, zapewne słyszał o nim w okolicach premiery. 16 może być też pierwszym wyborem, jeśli chodzi o finale wydane na PlayStation 5, bo jest łatwo dostępna i bardzo atrakcyjna pod względem audiowizualnym. Takiej epickości dawno nie doświadczyliśmy w żadnej części.
tej części Góry Lodowej umieściłabym również Final Fantasy XV. Wydana została wprawdzie na poprzednią generację, jednak przez 7 lat była najwyżej numerowaną grą w serii, przez co wielu poszukujących przygód posiadaczy PlayStation 4 oraz Xboxów miało okazję się z nią zmierzyć. Niektórzy gracze wybierali ten tytuł bardziej świadomie, słysząc już wcześniej o serii Final Fantasy, inni mniej, po prostu sięgając po szeroko dostępną, tanią grę na popularną konsolę, ale bez względu na motywację i ostateczne wrażenia z rozrywki, nawet wielu niedzielnych graczy kojarzyło opowieść o 4 kolesiach w czarnym samochodzie. Warto zwrócić uwagę na to, że pierwsza wersja, która nie zawierała DLC, mogła się wydawać znacznie dziurawa fabularnie i zaburzać odbiór całości. Stąd mieszane opinie fanów. Kompozycje tworzone do serii Final Fantasy od samego początku robiły bardzo dobre wrażenie. Mistrz Nobuo Uematsu, który od lat jest z nią związany przez swoje utwory, udowodnił światu, że muzyka do gier również może być dziełem sztuki. Wiele ludzi, nawet tych, którzy nie grają w gry, asocjuje gatunek JRPG z epickimi kompozycjami. Final Fantasy jest tu zawsze jednym z pierwszych wymienianych tytułów, a cykle koncertów symfonicznych, takich jak Distant Worlds, przyciągają na sale koncertowe tysiące słuchaczy. Najlepszym przykładem na to, jak cenione są utwory z naszej ulubionej serii, jest fakt, że już od wielu lat regularnie znajdują miejsce na liście Top 100 tworzonej drogą ankiety przez Classic FM. Każdy, kto grał w więcej niż jedną część, na pewno dostrzegł, że łączą je pewne elementy. Chocobo, żółte ptaki, których można dosiąść jak koni, nieuchwytne kaktuary, urocze, nieco tajemnicze mugle, oprócz Miguela, ale o tym później. Nie zawsze występują one w tych samych rolach. Czasem są przeciwnikami, czasem sojusznikami. Nie sposób jednak nie przyznać, że stały się maskotkami, swoistymi symbolami serii. Podobnie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o Samony. Potężne stworzenia, które przybywają protagonistom serii z pomocą, łączą części Final Fantasy jak klamra. Niektóre z nich, jak Ifrit czy Shiva, pojawiają się prawie zawsze. Niektóre możemy spotkać na przestrzeni gier dość nieregularnie, np. Karbunku. Jednak zarówno ich postaci, jak i sama idea otrzymania pomocy niejako z góry jest od dawna znakiem firmowym serii, jak i gatunku JRPG w ogóle. Jednym ze wspólnych elementów, które również dość łatwo dostrzec, jest obecność postaci o imieniu Sid. Chyba jedynie w pierwszej części nie było żadnego, poza tym spotykamy ich regularnie, a nawet oczekujemy, że i w następnej ogrywanej części taki ktoś się pojawi. Co więcej, najczęściej są oni stawiani w bardzo podobnych rolach: mechanika, inżyniera, jedynego budowniczego maszyn w okolicy i tym podobnych. Ostatnim elementem, który chciałabym umieścić w wierzchołku tej góry lodowej, jest seria gier mocno powiązana z Final Fantasy. Mowa tu oczywiście o Kingdom Hearts, o którym wiele definicji mówi skrzyżowanie Disneya z Final Fantasy. Połączenie to może wydawać się nietrafione, ale zwłaszcza w pierwszych częściach Kingdom Hearts widoczne jest to braterstwo, ponieważ gościnnie pojawiają się postaci z Finali. Nie do przeoczenia jest też fakt, że Sora i spółka są zaprojektowani w podejrzanie znajomym stylu, ponieważ pracował nad nimi nie kto inny jak Tetsuya Nomura, czyli wieloletni charakter designer w serii Final Fantasy. Warstwa druga, tuż pod powierzchnią wody. W wielu fanowskich kręgach do tej pory żywa jest teoria, że tytuł Final Fantasy był wyborem spowodowanym przez kłopoty finansowe studia, a ta gra miała być ostatnią szansą na wyciągnięcie ich z kryzysu. Podobną teorią jest ta, która wybór ostatecznej fantazji przypisuje twórcy. Rzekomo wraz z tym tytułem dał on sobie ostatnią szansę w branży gier, a jeśli najnowszy pomysł nie odniósłby sukcesu, miał on porzucić game dev na rzecz innej ścieżki kariery. Jednak najbardziej prawdopodobną opcją genezy tytułu jest ta najbardziej przyziemna. Twórcy chcieli, żeby nazwa nowej serii brzmiała cool i poszukiwali dobrego rozwinięcia skrótu FF, który bardzo im się spodobał. Pierwotny pomysł, Fighting Fantasy, był już zajęty i zarejestrowany, dlatego Sakaguchi zdecydował się na Final Fantasy. Dzisiaj nie wyobrażamy sobie już innej opcji, ale równie dobrze ta seria mogła się nazywać na przykład Fairy Fighters. 聞くところによるとなんか最後の夢だったり究極幻想っていう解釈とかいろんな都市伝説があってどっかの小学校の国語の先生か英語の先生かなが
黒板に「ファイナルファンタジー」って書いて、これは究極の幻想だっはい、かっこいい。てその生徒に言ったらしいんですよ。はい、その生徒さんがはがきかな当時だから。でそういう先生から教わったんですけど「そうですか」っていうのが来た瞬間これ使おうと思って今日からみんな悪いけど最後の幻想だからね、みんなそういう気持ちで。Kolejne elementy tej części Góry Lodowej to te gry z serii, które nie do końca można nazwać mainstreamowymi z wielu powodów. Zacznijmy od Final Fantasy VI. Przez wielu fanów uważana jest za najlepszą, przebijającą nawet 7. część. Niestety z powodu tego, że ukazała się na mniej popularną w tamtym czasie konsolę, a nawet kiedy już gracze mieli dostęp do portu na PlayStation 1, faktycznie nigdy nie pobiła następczyni pod względem popularności. W momencie, kiedy oczy graczy z całego świata zwrócone były w kierunku rozwoju technologii 3D, pikselowa szóstka traciła na atrakcyjności, choć zupełnie niesłusznie, ponieważ historia, którą opowiada, jest naprawdę warta uwagi. Final Fantasy VIII, mimo że znacznie lepsza pod względem audiowizualnym w porównaniu z Final Fantasy VII, a również przecierająca szlaki w nowym kierunku artystycznym, nigdy nie przewyższyła jej popularności. Dodatkowo jeszcze bardziej zagmatwane przeplatanki linii czasowych w fabule i system rozwoju umiejętności, który wymagał dłuższej chwili, by go zrozumieć i w pełni wykorzystać jego potencjał, sprawiły, że wielu graczy odbiło się od tej części, napotykając na swojej drodze przeszkody zabierające przyjemność z gry. Final Fantasy IX to gra, która obrała zupełnie inny kierunek niż poprzedniczki. Wizualnie utrzymana w bajkowej, barwnej stylistyce, według niektórych nawiązującej nawet do stylu chibi, czyli przedstawieniu bohaterów z głowami proporcjonalnie dużymi względem reszty ciała, a świat, w którym osadzona jest fabuła, nawiązywał do królestw typowego, klasycznego fantasy, w kontraście do dystopijnego futuryzmu części 7 oraz 8. Niektórzy uznają ten tytuł za zbyt kolorowy, chociaż niektóre postaci zyskały swoich wiernych fanów, jak na przykład Vivi. Jednak również fakt, że gra ukazała się u schyłku życia konsoli, spowodował, że nie znajduje się ona w topce najpopularniejszych finali. Nieco podobnie wygląda sytuacja w przypadku Final Fantasy XII. Tutaj fanów podzieliła narracja. Z początku gra przedstawia nam innego bohatera, a już właściwy główny bohater jest postacią nieco z przypadku. Każda z postaci, może poza głównym bohaterem, Vanem, jest przedstawiona naprawdę ciekawie, ale całość drużyny nie zawsze jest zgrana. Nowatorskie podejście do przedstawiania świata jako otwartej przestrzeni, a także układania schematów czynności zamiast wydawania poleceń poszczególnym członkom drużyny również nie spodobało się wszystkim. Po wielkim sukcesie Final Fantasy X, 12 pozostała nieco w cieniu. Final Fantasy XIII jest chyba największą kością niezgody w serii. Jak już kiedyś wspominałam, nic nie jest bardziej wrogie fanom Finala niż inni fani. Tytuł ten jest powrotem do liniowej narracji, co wielu uważa za regres. Jest pierwszą częścią wydaną na konsolę Microsoftu i wraz z nią skończyła się era wyłączności konsolowej dla PlayStation. Design Summonów odbiegł znacznie od tradycyjnych koncepcji, a postaci takie jak Hope, Vanille czy Sass niekoniecznie zaskarbiły sobie sympatię graczy, chociaż odzwierciedlały bardzo konkretne wartości i problemy. Wszystkie te ale, które większość fanów adresuje do 13, sprawiły, że opinia o niej mimo upływu lat nie jest nieskazitelna, a tym samym zniechęca wielu nowych graczy. W tym miejscu chciałabym wspomnieć o tych najpopularniejszych spin-offach serii, o pozostałych wspomnę w następnej części. Z pewnością zaliczają się do nich te z uniwersum Final Fantasy VII. Wydany w 2007 roku na PlayStation Portable Crisis Core był powrotem do przygód Clouda i opowiadał historię bezpośrednio poprzedzającą fabułę 7. Dowiadywaliśmy się więcej o Zaku i innych należących do organizacji Soldier. Do niedawna tylko posiadacze przenośnej konsoli Sony mogli się zapoznać z tą fabułą, ale dzięki remasterowi z 2022 roku gra włącza się już do mainstreamu. Pełnometrażowy film animowany Final Fantasy Advent Children zyskał na popularności w momencie wydania ze względu na maksymalne wykorzystanie ówczesnych technologii do stworzenia naprawdę robiącego wrażenie obrazu. Wielu fanów sporo zarzuca tej historii, a fabuła mająca być sequelem do wydarzeń z gry nigdy nie została przekazana w innej formie. Spotkałam się również z osobami, które oglądały ten film i miały o nim bardzo pozytywne opinie, chociaż nie znały w ogóle uniwersum, do którego się odnosił.
Jeszcze jednym tytułem, który według mnie powinien znaleźć się w tym miejscu, jest seria Dissidia Final Fantasy. Dwie pierwsze części tego pełnego dynamicznej walki spin-offa ukazały się na PSP i obecnie są dość rzadko wspominane. Najnowszą grą, która ponownie łączy wszystkich protagonistów po stronie bogini światła, Kosmos, a ich przeciwników po stronie chaosu, jest Dissidia NT. Wydana na PlayStation 4, przebiła się do szerszej świadomości, ale ze względu na mechanikę wielu fanów oceniają jako zdecydowanie najgorszą Dissidię, mimo pięknie odnowionych modeli bohaterów z dobrze nam już znanych części Final Fantasy. Final Fantasy Type Zero ciężko zaszufladkować. Z jednej strony to jedna z części głównej serii, przedstawiająca nowych bohaterów i fabułę, a jednak nie jest ona numerowana w tradycyjnej konwencji. Wydana pierwotnie na PSP, tylko w Japonii, nie miała już takiej siły przebicia, kiedy dotarła do Europy w wersji na PlayStation 4 i Xbox One. Oryginalny pomysł na postaci i powrót motywu szkolnej scenerii po wielu latach wydawałyby się czynnikami, które rozsławią ten tytuł, jednak bardzo słabe przystosowanie audiowizualne gry do nowych stacjonarnych konsol odrzuciło wielu fanów, a sama gra nie zyskała większej popularności. Przejdźmy sobie teraz od tytułów do szczegółów. Na początku chciałabym przywołać pewną ikoniczną scenę z Final Fantasy X. Mowa tu o wymuszonym śmiechu Tidusa. Nie wszyscy fani serii zdają sobie jednak sprawę z tego, że ta niezręczna cutscenka nie jest spowodowana ani brakiem umiejętności aktora głosowego, ani osobliwym poczuciem humoru Japończyków. Gdy lepiej wczujemy się w chwilę przeżywaną przez głównych bohaterów, da się zauważyć, że Yuna mimo pogodnej fasady jest wciąż zamyślona i przejęta swoją misją. Tidus, nie wiedząc jak poruszyć ten najtrudniejszy temat, postanawia zrobić to, co wychodzi mu najlepiej. Swoją postawą wesołka rozchmurzyć towarzyszkę. Śmiech od początku miał być udawany i właśnie ten drobny element celowego cringe'u sprawia, że na koniec oboje śmieją się już szczerze, a atmosfera przynajmniej na chwilę staje się lżejsza. Kolejne ciekawostki wiążą się z Final Fantasy VII, ale pierwsze z nich odrobinę również z 10, a właściwie jej spin-offem. W Final Fantasy VII od nazwiska Shinra bierze nazwę Wielka Korporacja zarządzana przez osoby o tym samym nazwisku. O dziwo, pojawia się ono również w Spirze, w świecie, gdzie większość postaci nie ma nawet nazwisk. Młody geniusz inżynierii na statku Sida tak właśnie się nazywa. Opracowuje on na przestrzeni gry przeróżne technologie, co bardzo łączy się z wizerunkiem firmy z 7. Dodatkowo w Final Fantasy VII Remake w jednej lokacji możemy dostrzec fotografię z wizerunkami założycieli, na której widnieje podobizna człowieczka w identycznym kombinezonie, jak ten z 10.2. Kazuhige Nojima, który pracował nad scenariuszami do obydwu gier, wspomniał kiedyś, że miał być to tylko easter egg, jednak wiele fanowskich teorii trzyma się koncepcji, że światy 7 i 10 są ze sobą połączone, albo że młody Shinra znalazł sposób na podróże do innych uniwersów, albo że Spira stała się podwalinami pod Midgar i lokacje znane z Final Fantasy VII, a rozpoczęte przez niego dzieło technologiczne ewoluowało do formy korporacji, z którą walczymy w 7. W roku premiery oryginalnego Final Fantasy VII, kiedy internet jeszcze raczkował i mało kto miał do niego dostęp, sprawdzenie przewodnika do gry albo rozwiązania problemu, na którym utknęliśmy, nie było wcale takie łatwe. Najczęściej można było wymienić się informacjami z osobami spotkanymi na żywo. I właśnie w takich okolicznościach narodziła się plotka odnośnie tego, że wskrzeszenie Aeris jest możliwe. Gracze długo szukali więc sposobu na obejście tego niefortunnego momentu fabularnego, wierząc, że musi być jakaś luka prawna, która uratuje naszą towarzyszkę. Prawdopodobnie z japońskiej wersji gry, z powodu naglących terminów przed premierą, taka możliwość, choć pierwotnie projektowana, została usunięta z ostatecznej wersji, co podobno da się zauważyć po niektórych dialogach, które prowadzą niejako w ślepą uliczkę. W Final Fantasy VII w pewnym momencie rozgrywki trafiamy do rozrywkowej lokacji Gold Saucer. Tego wieczoru, który spędzimy w Złotym Rondlu, może nam towarzyszyć wybrana osoba. Zapewne któraś z dziewczyn pomyślicie i macie rację. Największe prawdopodobieństwo zabrania na randkę ma Aerith, później Tifa, a następnie Yuffie, jeśli ją zwerbujemy. To jednak nie wszystkie opcje, ponieważ okazuje się, że mamy też realną szansę na męski wieczór z Baretem, jeśli dobrze się postaramy. Cała mechanika opiera się na zdobywaniu punktów dodawanych do szansy poszczególnej postaci,
postaci w zależności od wyborów w dialogach i pewnych kluczowych momentach akcji. Barrett jest zdecydowanie najtrudniej osiągalną randką, ale jeśli będziemy wystarczająco zdeterminowani, a wy z kim z Final Fantasy chcielibyście wybrać się na randkę? Piszcie w komentarzach. W styczniu 2022 roku miało miejsce pewne wydarzenie, które spowodowało naprawdę mocne poruszenie w fandomie. Mało tego, rozpisywały się o tym media na całym świecie. Co związanego z naszą ulubioną serią wywołało aż takie zamieszanie? W trakcie posiedzenia we włoskim Senacie jeden z prezentujących, udostępniający swój ekran, przypadkiem wobec zebranych obradujących wyświetlił fragment filmu dla dorosłych, gdzie główną rolę odgrywała Tifa z Final Fantasy VII. Nie trwało to długo, zanim ukrócono tę transmisję, ale wystarczyło, by jak grzyby po deszczu zaczęły pojawiać się memy, a wydarzenie do tej pory bywa jeszcze wspominane wśród fanów. Kolejna fanowska plotka dotyczy dwóch głównych postaci Final Fantasy VIII. Opowiadałam o niej dokładniej w walentynkowym odcinku, do którego oczywiście odsyłam, ale pokrótce opowiem i tu. To dość popularna w fandomie teoria spiskowa, którą można było bardzo szybko obalić, analizując drzewko zależności między postaciami z autoryzowanego źródła. Zakłada ona, że Laguna, który jest ojcem Squalla, jest również ojcem Linoi, ponieważ kobieta, w której się kochał, została jej matką. Istotnym jest jednak fakt, że nasza bohaterka przyszła na świat jako córka prezydenta, a Laguna po wyruszeniu na misję więcej nie spotkał już Julii. Nintendo 64 jest konsolą niezwykle ubogą w gry RPG. Mało kto jednak wie, że Final Fantasy VII miało szansę pojawić się na ten sprzęt. Przez pewien czas trwały negocjacje pomiędzy Squaresoft a Nintendo. Twórcy gry skłaniali się do wydania jej na nowocześniejszym nośniku, płycie CD, ponieważ wiedzieli od początku, że będą korzystać z technologii 3D, ale producenci konsoli nie zdecydowali się na odejście od kartridży. Kiedy tytuł w produkcji rozrastał się coraz bardziej, stało się pewne, że nie pojawi się na Nintendo, ponieważ Squaresoft podpisało umowę z Sony, zamiast wydawać grę na 10 kartridżach. I tak oto jedna decyzja mocno zaważyła na popularności całej serii, bo jak wiemy, właśnie popularność pierwszego PlayStation pozwoliła Final Fantasy VII dotrzeć do tak wielu domów poza Japonią. Chociaż wcześniej Squaresoft i Nintendo byli niemal nierozłączni, od tamtej pory gry z serii Final Fantasy, poza spin-offami, praktycznie nie ukazywały się na konsole spod dużego N, aż do premiery Switcha. Każda z gier w serii prezentuje nam osobną historię, odmienny świat i fabułę, które nie mają odniesienia do poprzedniej gry. Jednak niektóre z numerowanych części doczekały się kontynuacji opowieści. Final Fantasy X-2 ukazało się rok po premierze dziesiątki, a podążamy w niej za dalszymi losami już znanej głównej bohaterki. Gra zebrała raczej pozytywne opinie, natomiast jako największy mankament fani wskazują kompletną zmianę stylistyki i atmosfery panującej w grze. Final Fantasy XIII-2 i Lightning Returns to dwa kolejne sequele, tym razem do 13 części serii. Druga odsłona skupia się na Serah, siostrze głównej bohaterki 13, która przemierza wymiary w poszukiwaniu Lightning i żeby uratować świat oczywiście. Natomiast w kolejnej, zgodnie z tym, na co wskazuje tytuł, różowowłosy Cloud powraca. I tak oto zanurzyliśmy się głębiej pod powierzchnią wody. W kolejnym odcinku Iceberga zanurkujemy jeszcze bardziej w tajemnicze otchłanie, do czego serdecznie zapraszam, a tymczasem bardzo dziękuję Wam za uwagę w tym materiale i do usłyszenia.